Bukszpan wiecznie zielony należy do roślin ozdobnych, które ozdabiają nasz ogród cały rok. Często jest tak, że na rośliny zimozielone zwracamy uwagę dopiero, kiedy wszystkie inne rośliny skończą wegetację. Bukszpan jest sadzony w Polsce jako roślina ozdobna. Nie jest rodzimym gatunkiem. Naturalnie występuje w Afryce Północnej, Europie Środkowej i Południowej, Azji Mniejszej i na Kaukazie, aż po Himalaje. Bukszpany mają z reguły pokrój kulisty, dlatego często formują się w kształt kuli, tak jak tutaj. Są to rośliny wolnorosnące, a co za tym idzie długowieczne. Bukszpany najlepiej czują się w miejscach półcienistych. Urosną nawet w cieniu. Na słońcu mogą zostać poparzone, aczkolwiek to zależy w jakim miejscu dana roślina rośnie. Bukszpan należy do roślin prawie bezobsługowych. Wystarczy je nawadniać w czasie suszy i obficie przed zimą i po zimie podlewać. Starsze rośliny dobrze znoszą suszę. Bukszpan dobrze rośnie na większości gleb, ma małe wymagania glebowe. Jest mrozoodporny, ale w czasie bardzo dużych mrozów może przemarzać, np. na wschodzie kraju. Należy go wtedy przykryć otuliną, a doniczki wnieść do jasnego i chłodnego pomieszczenia. Jednak mi nigdy się nie zdarzyło, aby przemarzł, a rośnie na zastoisku mrozowym. Należy pamiętać, aby obficie podlewać, ale tak, aby nie przelać bukszpanu, żeby ziemia nie była podmokła przed zimą i nawozić od kwietnia do lipca. Późniejsze nawożenie spowoduje uszkodzenie rosnącego bukszpanu przez mróz, ponieważ będzie rósł. Należy pamiętać, można użyć nawozu wolnodziałającego, aby nie nawozić parę razy w roku, tylko raz na wiosnę wystarczy użyć i to wszystko. Bukszpan możemy ciąć w miesiącach marzec, wrzesień. Pamiętajmy, aby nie ciąć nowo posadzonych roślin, tylko dopiero jak się przyjmą korzeniom. Cięcie można wykonać 3 razy w sezonie, marcu, czerwcu i korektę na przełomie sierpnia i września. Cięcie wykonujemy w dni pochmurne. Największym szkodnikiem bukszpanu jest miodówka bukszpanowa. Możemy ją zwalczyć za pomocą cięcia, środków chemicznych czy ekologicznych oprysków. Powoduje ona oszpecenie bukszpanu. Kolor liści i wysokość zależy od odmiany i istnieje wiele odmian ozdobnych bukszpanu, takich jak na przykład Subfructicosa. Jest to zielony bukszpan o tylko 1 metrze wysokości, nadaje się do obwódki, rabat i niskie żywopłoty. Tak ona się prezentuje. Kolejną odmianą jest odmiana Golden China. Charakteryzuje się, że młode przyrosty mają intensywnie żółty kolor. Podobną do pierwszej odmiany jest odmiana Marginota, tylko że ma liście żółto obrzeżone. Ciekawostki. Bukszpan w porze kwitnienia jest chętnie odwiedzany przez pszczoły. Jest to roślina miododajna. Ma on niepozorne kwiaty i owoce, jest on ozdobny tylko z liści. Bukszpan uważany jest za roślinę magiczną, chroniącą przed złem. Co za tym idzie, często sadziło się właśnie przez to na grobach. Oprócz bukszpanu wiecznie zielonego można również spotkać bukszpan drobnolisty czy koreański. Często tworzy się mieszańce międzygatunkowe, aby uzyskać pożądane cechy roślin, takie jak odporność czy wygląd. Bukszpan zwyczajny jest uprawiany w Polsce od wieków. Bukszpany są roślinami trującymi, jednak podobnie jak tuja, tylko po zjedzeniu części rośliny można się otruć. Z bukszpanu próbuje się uzyskać leki przeciwnowotworowe i do walki z wirusem HIV. Pamiętajmy jednak, że ani tują, ani bukszpanem nie należy na własną rękę przygotowywać preparatów chemicznych. To by było na tyle, jeśli chodzi o bukszpan wiecznie zielony. Dziękuję bardzo za oglądanie. Łapujcie, subskrybujcie i komentujcie. Do następnego. Cześć.